Cześć, witam wszystkich miłośników egzotycznych i tropikalnych roślin. Dziś pokażę Wam, jak wysiewać nasiona strelicji. Będziemy wysiewać nasiona strelicji białej, królewskiej oraz pielgrzana madagaskarskiego. Zapraszam. Etap pierwszy. Zaczynamy od zebrania wszystkich potrzebnych rzeczy do wysiewu. Będą potrzebne nasiona, w tym wypadku jest to strelicja regina, strelicja nicolai oraz ravenella madagascariensis. Przyda się także spryskiwacz, niewielkie pojemniczki, aktywator wzrostu, czyli brunatne złoto oraz wcześniej przygotowane podłoże. Podłoże powinno być lekkie, tutaj mamy włókno kokosowe z perlitem, ale sprawdzi się również samo włókno kokosowe lub delikatna ziemia. Potrzebna będzie również ciepła woda, mini szklarenka oraz papier ścierny. Przechodzimy teraz do drugiego etapu, czyli przygotowania nasion przed wysiewem. Na tym etapie zajmiemy się obieraniem, oczyszczaniem i skaryfikacją nasion. Wszystkie nasiona należy najpierw wyjąć z woreczków, w których były przechowywane, a następnie przesypać je do przygotowanych wcześniej pojemniczków. Zacznijmy od nasion pielgrzana. To dość charakterystyczne nasiona, ponieważ pokryte są niebieską, woskową skórką. Ta otoczka nie tylko wygląda ciekawie, ale również stanowi barierę dla kiełkującej rośliny. Dlatego konieczne jest jej usunięcie. Skórka schodzi dość ciężko, więc można wspomóc się niewielkim nożykiem lub paznokciem. Trzeba robić to cierpliwie i dokładnie, aż całe nasiono będzie całkowicie oczyszczone z tego niebieskiego nalotu. Kolejne w kolejce są nasiona strelicji. To właśnie one wyróżniają się bardzo efektownymi pomarańczowymi włoskami, potocznie nazywanymi ogonkami. Choć wyglądają dekoracyjnie, podczas wysiewu mogą stać się poważnym problemem. Te włoski bardzo łatwo zatrzymują wilgoć, a to sprawia, że zaczynają gnić. W konsekwencji całe nasiono może ulec zniszczeniu i cały wysiew pójdzie na marne. Dlatego ten element koniecznie trzeba usunąć. Na szczęście nie jest to trudne, ogonki odrywają się bardzo łatwo. Kiedy wszystkie nasiona są już obrane, przychodzi czas na skaryfikację, czyli delikatne uszkodzenie powierzchni twardej łupiny. To bardzo ważny etap, ponieważ w naturalnych warunkach nasiona strelicji i pielgrzana otwierają się dopiero po długim czasie, gdy warunki są sprzyjające. My chcemy ten proces przyspieszyć. Dzięki skaryfikacji nasiona będą szybciej chłonąć wodę i dużo łatwiej rozpoczną proces kiełkowania. Można to zrobić na kilka sposobów. Jedni delikatnie nacinają łupinę ostrym nożykiem, inni korzystają z pilniczka. Ja najczęściej wybieram papier ścierny, ponieważ jest to metoda prosta i bezpieczna. Wystarczy przyłożyć nasiono i wykonać kilka lekkich ruchów, tak aby zeszyć fragment twardej skorupki. Ważne jest, aby zachować ostrożność i nie uszkodzić zarodka, który znajduje się wewnątrz. Naprawdę wystarczy dosłownie kilka pociągnięć papierem, by nasiono było odpowiednio przygotowane. Gotowe. Lekko naruszone nasiona wrzucamy z powrotem do pojemniczków, teraz są już oczyszczone, pozbawione zbędnych części i przygotowane do kolejnego etapu wysiewu. Przechodzimy teraz do etapu trzeciego, czyli namaczania nasion. Wcześniej przygotowane nasiona, które znajdują się w pojemniczkach, zalewamy ciepłą wodą o temperaturze około 30 stopni. Wody nie powinno być zbyt dużo, wystarczy, aby wypełniała mniej więcej 1/3 pojemniczka. Nasiona strelicji wymagają dłuższego przygotowania, dlatego moczymy je przez minimum 48 godzin. To bardzo ważne, ponieważ w tym czasie twarda łupina zaczyna się rozluźniać i łatwiej chłonie wilgoć. Aby uniknąć rozwoju drobnoustrojów i pleśni, wodę należy wymieniać regularnie co 12 godzin. Na ostatnie 12 godzin moczenia warto dodać do wody kilka kropli aktywatora wzrostu. Dzięki temu nasiona otrzymają dodatkowy impuls do startu i będą lepiej przygotowane do kiełkowania. Etap czwarty to właściwy wysiew nasion strelicji. Do tego etapu potrzebna będzie mini szklarenka. Każdą komórkę wypełniamy wcześniej przygotowanym podłożem do mniej więcej 3/4 wysokości. Podłoże powinno być lekkie i przepuszczalne, tak aby zapewnić nasionom odpowiednie warunki do startu i jednocześnie nie zatrzymywać nadmiaru wody, który mógłby spowodować gnicie.
Kiedy mini szklanka jest już gotowa, wyciągamy nasiona z wody, w której moczyły się przez ostatnie kilkadziesiąt godzin. Do tego można użyć zwykłej ściereczki albo odcedzić je przez niewielkie sitko. Trzeba jednak uważać, ponieważ nasiona są dość śliskie i łatwo wysuwają się z palców i lubią uciekać w każdą stronę. Najlepiej robić to powoli i spokojnie, aby żadne nie spadło i nie zostało uszkodzone. Każde nasiono delikatnie przenosimy i układamy w komórkach wypełnionych podłożem. Strylicę można wysiewać na dwa sposoby. Po jednym nasionie do każdej komórki, albo po kilka w jednej. Jeśli wybierzemy drugi wariant, musimy pamiętać, że wschodzące rośliny będą potrzebowały szybkiego przesadzenia, ponieważ zaczną ze sobą konkurować o miejsce i składniki pokarmowe. Dla przykładu, tutaj przygotowane są 3 komórki z pojedynczymi nasionami i jedna komórka, w której znajdują się 2. Kiedy nasiona są już rozłożone, spryskujemy je obficie wodą, tworząc cienką mgiełkę. To ważne, aby nie lać wody strumieniem, ponieważ można wypłukać delikatnie ułożone nasiona. Teraz przykrywamy je cienką warstwą podłoża, około 1 cm, następnie warstwę tę delikatnie ugniatamy, tak aby nasiona były lekko dociśnięte do ziemi i ponownie całość spryskujemy wodą. Tutaj znów najlepiej sprawdzi się delikatna mgiełka ze spryskiwacza, która równomiernie nawilży całe podłoże. Na koniec zamykamy mini szklankę, ale pozostawiamy otwory wentylacyjne w połowie otwarte, aby zapewnić odpowiednią cyrkulację powietrza. Dzięki temu podłoże utrzyma wilgotność, ale nie będzie zbyt duszno. Całość dobrze jest umieścić na źródle ciepła. W tym przypadku wykorzystana jest mata grzewcza. Stała podwyższona temperatura sprawi, że wysiew będzie miał optymalne warunki i proces kiełkowania znacząco się przyspieszy. Tak przygotowane nasiona są gotowe, by rozpocząć swoją drogę do kiełkowania i wkrótce zmienić się w pierwsze młode rośliny. To tyle. Jak widzisz, wcale to nie jest takie trudne. Pamiętaj, strelice to rośliny tropikalne, więc wymagają wysokiej temperatury, najlepiej około 30 stopni Celsjusza, przepuszczalnego podłoża oraz stałej wilgotności. Nasiona strelicji z reguły kiełkują od 3 tygodni do 5 miesięcy, więc musisz uzbroić się w cierpliwość.